Halo, halo, dzień dobry. To już jest druga część tego drugiego odcinka. Po prostu magicznie dzisiaj jest, magicznie. Mhm. Jeżeli to jest pierwsze wideo z tego cyklu, które oglądacie, to zapraszam Was do zapauzowania i wysłuchania anegdoty, która jest jakby prowodyrką naszej dzisiejszej rozmowy. Jak obiecałam, ma być o sutkach, stanikach, goleniu i niegoleniu. Dlaczego? Dlatego Zuza nam opowiedziała w pierwszym odcinku, a teraz kontynuacja, rozmowa. Ja sobie pozwolę powiedzieć na takim wstępie tej drugiej części, że ta twoja anegdota, jak ją pierwszy raz właśnie wysłuchałam na voicemailu, to ona mną bardzo poruszyła. Dlatego, że poruszyła mną, przypomniała mi po prostu bardzo wiele takich historii, herstorii, które wydarzyły mi się w życiu i 40 minut no nie jest wystarczające do tego, żeby w ogóle, żebym ja się wypowiedziała na temat, dlatego że mm, no, nie ma co ukrywać. Wywodzę się ze środowiska tak jakby modowego. Stylizacja, ocena to jest coś, co jest dla mnie absolutną normą. Natomiast ja bardzo nie lubiłam, nigdy nie lubiłam takich programów telewizyjnych, gdzie stylistki po prostu palcem pokazywały wszystko, co z kobietą było nie okej. I te osoby, które mnie dopiero poznają, to ja się jeszcze odrobinę przedstawię. Jako projektantka ubioru i tak zwany personal shopper, osoba, która pomaga, właśnie stylistka, która pomaga w zakupach, zobaczyłam, że z dziewczynami, które nawet mają fajny budżet na to, żeby się dobrze ubrać, jak szłyśmy do sklepów, to często widziałam, że wybierałyśmy wszystko tak, jak powinno być. Kolory pod ich osobowość i kolory, które one mają naturalnie. Kształt, sukienki, bluzki, spodnie, you name it. Wszystko było dopasowane, jak powinno być dopasowane. Natomiast ich mowa ciała pokazywała mi, że to nie jest to, że im się to nie podoba. One nie umieją na siebie spojrzeć pozytywnie. I to było w Londynie 2011 rok, 2012 rok. Mniej więcej jak zaczynałam Babski Londyn, zaczęłam również organizować zajęcia stylizacji, ale one były mocno podbite empowerment, takim wzrostem wiary w siebie, polubieniem siebie, żeby już nie powiedzieć pokochaniem siebie, zaakceptowaniem siebie. Zobacz, i najczęściej pracowałam z Polkami. Zaczynałam pracować po angielsku, a potem się okazywało, że przychodziło do mnie dużo Polek, co też jest super. I wtedy jak zobaczyłam, że jest bardzo duży problem z poczuciem własnej wartości, właśnie z takim docenieniem siebie, zaakceptowaniem, że to ciało mamy takie, jakie mamy, jak o nie możemy zadbać i cieszyć się nim. I powstały między innymi takie warsztaty Kobieta świadoma, kobietą spełnioną, właśnie w celu tego, żeby uzdrowić te szpile, które zostały nam wbijane. Te głosy, które uwierzyłyśmy same, te rzeczy, które nam zostały powiedziane. I Zuza, od kiedy nagrałaś mi tego voice maila, ja sobie wypełniłam całą listę rzeczy w ogóle. Zrobię z tego artykuł, bo nie chcę zabierać 40 minut. Ale jak rozmawiałam z moim Olkiem i mu powiedziałam, że jest temat i że będzie grubo i tak dalej, usłyszałam, że powiedziałam do niego, że dla mnie ten temat jest ważny i to, że go poruszamy dzisiaj jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że jak ja byłam mała, jak ja byłam nastolatką, to mi nikt nie powiedział, że mi wolno. A wychowana w polskim społeczeństwie na zasadzie good girl, chciałam być po prostu posłuszna. I byłam wychowana jako osoba, która ma 1,60 m i nie urosłam od 14 czy 15 roku życia. Byłam wychowana w przekonaniu, że kobieta musi się malować, musi golić pachę i nogi, żeby o innych częściach ciała nie wspomnieć, i musi nosić stanik. To są takie trzy musy, które właściwie definiowały bycie kobiecą albo nawet kobietą. Tutaj już nie będę wchodzić w kwestie queerowe, to zostawię na zupełnie inny temat, ale pomyślałam sobie tak, że to, co będzie powiedziane podczas tego odcinka, ma być powiedziane. Mam nadzieję, że to jest początek dyskusji. Chciałabym, żeby dziewczyny podzieliły się ich doświadczeniami, ale chciałabym powiedzieć kobietom, niezależnie od wieku, że możesz. Możesz nie golić pach, możesz nie golić nóg, możesz nie nosić stanika. To wcale nie robi z ciebie kobiety wyzwolonej. Wiesz, Zuza,
myślę na ten temat i przypominają mi się wszystkie obelgi, które słyszałam o kobietach. Myślę, że otwieramy w jakiś sposób tutaj pudełko Pandory. Tak to czuję. Natomiast zależy mi też na tym, żebyśmy zamknęły dzisiejsze spotkanie z taką nutą właśnie, jak sobie z tym też poradzić. Żeby nie było tylko tak, że otwieramy rany i już tak będzie. Aha, i jeszcze jedna rzecz, o której możesz nie farbować włosów. Możesz cieszyć się swoją siwizną. Nieważne, czy masz 20 lat i pierwsze siwe włosy, czy 40 parę. Masz absolutne przyzwolenie do tego, żeby zaakceptować siebie, pokochać siebie i być taką, jaką jesteś. I cieszyć się tym. Aho. Mm. No, wiesz co, ja tak bym bardzo chciała, żeby tak wszyscy myśleli, nie? I to są piękne ideały, natomiast jak mówiliśmy, dużo kobiet, wydaje mi się, nawet nie kobiet, wydaje mi się, że całe nasze społeczeństwo w jakiś, no nie całe, bo my nie, ale na przykład duża część próbuje wciągnąć nas w ten sposób myślenia, w ten sposób, że jest to coś złego, nie? Że pokazywanie tych sutków pod bluzką, już nie mówię o pokazywaniu w ogóle piersi w internecie, nie? To jest kolejny temat, który w ogóle po prostu jest już teraz doprowadzany też do paranoi i karmiące matki nie mogą żadnego Free zdjęcia, the nipple, tak. tak, nie Jaki mogą jest sutek zdjęcia wrzucić. kobiety, a jaki jest sutek mężczyzny? I to o Właśnie. karmieniu, bardzo ważny moment. Kto sprawił, że pierś, która w finałów jest narzędziem, które ma pomóc nakarmić dziecko, stała się perwersją? Czemu jest nam to Tak. odebrane? Kto to zrobił i kto na tym zarabia? Tak, i kiedy to się stało? Bo przecież to nie stało się nie wiadomo jak dawno temu. To są naprawdę ostatnie lata, kiedy jakaś paranoja dosięgnęła internet. Kiedyś były przecież zdjęcia w galeriach, rzeźby kobiet karmiących, obrazy. Nie było z tym problemu, a teraz nagle po prostu algorytmy z jakiegoś powodu oceniają wszystko jako złe. Ale chciałam bardziej powiedzieć o tym, jak ludzie reagują, jak kobiety reagują na to, co zostało nam, że tak powiem, zaprogramowane w naszych umysłach. Niestety został nam zaprogramowany wstyd. I tym wstydem bardzo wszystkie środki masowego przekazu i również ludzie epatują i emanują, żeby, żeby powstrzymać te pokazywanie tej naturalnej nagości czy naturalnego ciała. O czym mówię? Mówię o tym, że na przykład jeśli chodzi o niegolenie pach, to zaraz słyszymy, że jest to niehigieniczne. Jeśli mówimy o goleniu czy niegoleniu narządów intymnych, to mówimy, od razu słyszymy, że jest to tak strasznie niehigieniczne, że o Jezus Maria, jak w ogóle możesz nie golić się. Przy czym dla mnie to niestety jest wręcz na odwrót, bo sytuacja, która się dzieje tam na dole, w momencie, kiedy ogolimy się, to jest po prostu jakaś tragedia. I uważam przede wszystkim też, że włosy są na naszym ciele dlatego, że tam mają być, bo natura nie jest głupia i nie zostawiła nam tam jakichś przypadkowych włosów, tylko zostawiła te włosy w miejscach, w których są one potrzebne, nie? Żeby skóra była natłuszczona na przykład olejkami z gruczołów łojowych, albo żeby ochronić pachwiny. To są włosy są w pachwinach, dlatego że tam się skóra o siebie ociera, jest to po prostu potrzebne. Natomiast co słyszymy, że jest to niehigieniczne, tak? I to niehigieniczne słowo powoduje w kobietach i w ogóle we wszystkich ludziach tak ogromny wstyd, że po prostu nie ma w ogóle rozmowy. Jest temat tabu. Oczywiście, jak jestem niehigieniczna, śmierdzę, jestem brzydka, powinnam od razu po prostu się schować, iść się wykąpać, ogolić, wypachnieć i wtedy mogę dopiero wyjść i się pokazać. I takie jest gdzieś przekonanie i takie to gdzieś egzystuje w społeczeństwie, to też egzystuje na przykład w reklamach, w telewizji, w rozmowach, wszędzie po prostu. I tego bloku wstydu, który nazywa się higieną, po prostu bardzo wiele osób nie jest w stanie przejść. I I na tym dlatego właśnie, mhm. z tym wątkiem, tutaj postaram się w jakiś sposób dołączyć. To jest screen print z Twittera i jest po angielsku, ale brzmi mniej więcej coś takiego. Jeżeli jesteś dziewczyną, to jakiś Linz napisał, jeżeli jesteś dziewczyną i potem jest capital letters drukowane shave your damn pits, czyli masz golić swoje Aha, pachy. I potem jest napisane, nawet jeżeli jesteś feministką i to się nazywa higiena. I osoba, która to udostępniła, Izabela,
Izabela dodała kwestię, aha, a dla facetów to nie jest higiena. No właśnie, no właśnie. I teraz co? Czy mężczyźni nie śmierdzą? Czy nie powinni się również golić, żeby być higieniczni? Ja wiem, że mężczyźni też się golą, nie? Ale jest to u nich bardziej wybór, a to nie jest presja społeczna spowodowana wstydem tego takim, że wszyscy ich zawstydzają, że śmierdzisz, jesteś niehigieniczny, powinieneś iść do domu się wykąpać i nie przychodź w ogóle do biura w ten sposób, nie? Czy na imprezę, Z czy tym gdzieś. goleniem to, kochana, po prostu nacisnęłaś mój bardzo czuły punkt, dlatego że jest taka babeczka w Polsce, ona prowadziła te blogi Ciało Pozytyw, Kaja, bardzo ją pozdrawiam i bardzo jej dziękuję, bo od bardzo wielu lat robi niesamowite rzeczy. Właśnie ona, Ciało Pozytyw, sprawdźcie sobie. No i, ale wczoraj czy przedwczoraj pojawiło mi się jej nowe foto i właśnie zrobiła taką właśnie fajną pozę w stylu pin-up. I mówi, dawno już pach nie było, więc proszę. No ale widać jej całe ciało i jest w shortach. I ja tak musiałam się przybliżam się, mówię, ale to co, pachy zostawia, a nogi goli, a potem nie widzę, takie włoseczki, takie 4 na krzyż. No i słuchajcie, może tego nie chcecie wiedzieć, ale dowiadujecie się mega prywatnej rzeczy o Palian. Nie, te kły tutaj, to nie jest tylko tak, że one sobie wyrosły tylko na mojej głowie. Ja je mam wszędzie. I moja ścieżka z włosami, ja chyba zrobię w ogóle klub kobiety z bogatym owłosieniem. W Polsce się mówiło, kto kudłaty, to bogaty. Proszę, niech przyjdzie do mnie obfitość. Natomiast motyw polega na tym, że ja myślę, bo nie golę nóg od 2 czy 3 lat, że jakbym robiła zdjęcie faktycznie w shortach i to takim, widzę, że jak próbuję umieszczać moje zdjęcia właśnie, gdzie ja pracuję nad tą samoakceptacją właśnie tego owłosienia, które jak podkreślam jest bardzo bujne, to nieraz przychodzi mi do głowy, żeby zrobić hashtag to nie są nogi mojego chłopaka. No bo słuchajcie, nie wiem, zaraz wezmę kamerkę i wam pokażę, żebyście wiedziały, o czym mówię. Śmieję się, ale problem dla mnie jest poważny, dlatego że mam taką traumę związaną z tematem owłosienia, że pamiętam, że od nastolatki do chyba 30 roku życia co jakiś czas miałam koszmar. Pamiętacie, jak ludzie mówią, że i śni im się, że idą w piżamie do szkoły i budzą się spoceni i tak dalej, bo właśnie ze względu na wstyd? Mi się śniło, że idę na basen i jestem niewydepilowana. I budziłam się przerażona, zawstydzona. Właśnie to, co Zuza powtarza, wstyd. Poczucie jakiejś takiej winy, że nie zadbałam o siebie. No ale ponieważ od jakiegoś czasu mocno wchodzę w ścieżkę nie tylko duchową, ale ekologiczną, i tutaj dziewczyny, które zaraz będą mi mówić, lasery, dziękuję, nie. Z bardzo wielu względów możemy o tym pogadać prywatnie. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład woskowanie, nie wiem jak to jest, że ja bardzo lubię tatuaże i ten ból to jest dla mnie katarzis, a w momencie, kiedy na przykład chodziłam, ostatni raz w Londynie byłam, czyli przepraszam, 2018-19, dawno temu poszłam do pani i mówię jej, mam bardzo niski próg wytrzymałości na ból tego woskowania. Ona mówi, ja jestem doświadczona, będzie super. Słuchajcie, pamiętam to uczucie, że taki pierwszy odruch, który jak ona mi pojechała po nodze, to ja musiałam się powstrzymać, żeby moja ręka nie poszła w jej stronę. Nie umiała tego robić, to już faktycznie trafiłam na taką osobę, ale potem miałam bardzo podmężnione meszki, potem miałam wrosty i mówię, co ja sobie robię i po co? Co jakiś czas, zwłaszcza jak robiłam online dating, no dobrze, no to wtedy brałam tą maszynkę do golenia i jechałam. Słuchajcie, po pierwsze, żeby mieć gładką skórę, w moim przypadku musiałabym golić się codziennie. No to wyobraźcie sobie, ile na to tracę czasu, wody, pianek, ile tych syfów wsadzam w siebie, żeby zrobić najpierw piankę, najpierw kąpiel, czyli bardzo dużo wody, żeby skóra zmiękła, potem nakładasz piankę, potem używasz plastikową, czy tam możesz próbować jednorazową, ale powodzenia, przepraszam, nie jednorazową, tylko wielorazowego użytku żyletkę, ale ja używałam jednorazówki dla kobiet, że niby mają być jakieś lepsze, a potem po tym wszystkim dajesz żel, a potem się martwisz właśnie, żeby te mieszki nie miały w ogóle o co chodzi. Dziewczyny, dzisiaj na to patrzę tak, nie oceniając siebie, tylko obserwując, co ja sobie zrobiłam właśnie przez presję społeczną.
patrzę na to w ten sposób, że golenie i usuwanie włosów jest głupie, stratą czasu, nieekologiczne. Każdy plastik, który używasz, niedobry jest dla twojej skóry, bo te wszystkie żele, pianki, one bardzo źle wpływają na twoją skórę. To już zostawię tutaj takim paniom może bardziej wyedukowanym doktorkom, żeby nam powiedziały faktycznie, jak takie kosmetyki są niedobre dla nas. I wszyscy na tym zarabiają. Firmy kosmetyczne na tym zarabiają, żeby nam powiedzieć, że mamy być gładkie. I kiedy kobiety mają przejąć władzę nad światem i obalić patriarchat, jak my spędzamy tyle czasu na usuwanie włosów? Dla mnie taka rutyna to nawet jeżeli nie codziennie, tylko co 2-3 dni, to jest godzina albo półtorej. I doszłam już do takiej paranoi, że jak mi nie wystarczyło zająć się podstawą, czyli nogi i pachy, to przeszło na moje ramiona. Zuza, ja nie miałam czasu żyć. I oczywiście, teraz jak mi dziewczyny wyjdą, Poli, weź tu przestań, ja jak chcę być gładka, to mogę być gładka. Bądź. Ale ja Cię bardzo proszę, ponieważ zajęło mi to, kiedy miałam pierwsze owłosienie, może dajmy na to 12 lat. Mam 41, czyli prawie 30 lat od czasu pierwszego owłosienia. Teraz walczę ze swoimi myślami, ze swoją oceną, ze swoim wstydem, żeby zaakceptować to, że tak moje ciało wygląda, że tak moja genetyka ma, że kobiety w mojej rodzinie z jednej strony tak mają. I ja jedyne, czego oczekuję, a wręcz żądam, to jest akceptacja. Moja akceptacja mojego ciała i jak już tak bardzo nad sobą pracuję, to weźcie się ze mnie, nie śmiejcie i z dziewczyn takich jak ja. I weźcie, golcie się jak macie ochotę, ale nie przerzucajcie tego syfu na mnie. Dajcie mi wolny wybór do tego, że jak już sobie tak bardzo ciężko wypracowałam i pracuję nad tą akceptacją, żebym mogła taka być. Bo Zuza, wiesz, kiedy ostatni raz ze mnie się wyśmiano? W zeszłym roku w Meksyko. I to były Włoszki. I nie zapomnę tego. I wiesz, mam mężczyznę, który bardzo wspiera mnie w tym właśnie, żebym w mojej samoakceptacji. Poza tym dla niego to nie jest problem, on nie wie o co chodzi. I bardzo często jestem w środowiskach hipisowskich, bardzo często jestem w środowiskach ekologicznych, gdzie to w ogóle nie jest temat. Owszem, dalej jestem jedną z najbardziej owłosionych dziewczyn, ale nikomu by nie przyszło do głowy, wiesz, pokazać palcem i się zaśmiać. Natomiast byłam w takim środku masowego transportu w Meksyko i właśnie dwie dziewczyny, mniej więcej w moim wieku, więc kobiety, wiesz, nie zabolało mnie to, ale zdałam sobie sprawę z tego, że wolę nosić długie nogawki, bo nie mam zamiaru się z nikim kłócić, bo nie chcę, żeby ludzie niepotrzebnie zwracali mi taką uwagę. Natomiast to, co robię, za każdym razem, jak mam okazję iść na plażę, na basen nie, ale jak są takie hot springs, ciepłe źródła i baseny termiczne, zwłaszcza tutaj w Austrii, ludzie mają na to wywalone. Bardzo dobrze się z tym czuję. Natomiast w Polsce powiem Ci, że to będzie dla mnie bardzo duże wydarzenie. Zamierzam się, jeżeli dostanę zaproszenie na Kongres Kobiet albo inne feministyczne spotkanie, chcę, żebyście wiedziały o tym, że to będzie dla mnie bardzo duże wydarzenie, jeżeli ubiorę spódnicę i nie będę miała ciemnych, kryjących rajstop, albo nie będę właściwie miała spodni. To tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Wiesz co, chciałam dwie rzeczy powiedzieć a propos właśnie tego wszystkiego, co mówiłaś. Przede wszystkim, żeby wyzwolić się chyba z tego wstydu i żeby trochę spojrzeć na to z zewnątrz, to przede wszystkim sobie trzeba zdać sprawę, że to, o czym mówimy, to całe golenie i zakrywanie sutków, to jest trend. Jesteśmy tak, jak to się mówi, brainwashed po angielsku, jesteśmy tak włożeni w ten sposób myślenia, że nie jesteśmy w stanie zauważyć tego, że to jest trend naszego społeczeństwa. Jeszcze ileś tam lat temu, nie wiem, w latach 80. czy w latach 70. kobiety nie goliły pach. Sofia Loren ma zdjęcia w pięknej sukience z nieogolonymi pachami. Czy wtedy komukolwiek do głowy by przyszło jej powiedzieć, że jest niehigieniczna, że nie jest ikoną piękna, tak jak Marilyn Monroe?
Wszystkie kobiety zawsze miały nieogolone pachy do jakiegoś tam momentu w latach 80. i potem 90., kiedy się zaczęła ta paranoja. Tak samo nogi, a jednocześnie pamiętajmy, że były różne inne trendy w czasach historycznych, na przykład kiedy golono sobie brwi i bardzo dużo wycinano tutaj włosów, że były takie wielkie, gładkie czoła. Przecież jak ja teraz na to patrzę, to jest straszne, to jest straszne. Golisz sobie całe brwi na ten, żeby ich nie było. A wtedy to pewnie im powiedziano, że było niehigieniczne, żeby mieć brwi. Widzicie, jakie teraz się brwi wielkie nosi, a wtedy się nie nosiło. Więc był to tak samo trend, który wszyscy po prostu, jak te owce, no, zmanipulowane, szli za nim, wszyscy robili tak samo, bo to był kanon piękna. I teraz to jest tak samo. Jest kanon piękna, za którym wszyscy podążają. Nie zdają sobie sprawy, że jeszcze 40 lat temu tego nie było i powiedzmy za 40 lat będziemy golić inne rzeczy, albo będziemy różne inne rzeczy robić z ciałem, a golenie pach będzie śmieszne po prostu, no nie? I w ciągu naszego długiego życia, jak ktoś powiedzmy będzie żył 80 lat, to tych trendów będzie przeżywał kilka. Ale te wszystkie, szczególnie być może młode osoby, tak bardzo zmanipulowane tym wstydem, nie są w stanie tego w ogóle dostrzec. Ale być może ktoś dostrzeże, być może ktoś się zastanowi, dlaczego tak myślę, dlaczego tak mocno reaguję. A druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest instynkt naszego ciała. Tak jak fajnie mówiłaś, że tak jak ta babka ci te włosy wyrywała i chciała się walnąć pięścią, zobacz, jak ciało jest mądre i jak bardzo ciało wie, czego potrzebuje i co jest naturalne, a co nie jest. I my tego ciała po prostu często nie słuchamy. A ciało wie, jak wyrywasz włosy, to ono chce dać w mordę, dlatego że to jest atak na ciało. No nie? I to jest ból, i to jest instynkt, który mówi: nie, moje włosy są mi potrzebne do czegoś i wyrosły właśnie dlatego, po pierwsze, taka się urodziłam, tak wyglądam. Te włosy są, ponieważ mają być i moje ciało do czegoś je potrzebuje. Jeśli urodziłam się bez włosów, to znaczy, że może tak właśnie moje ciało potrzebuje, a jeśli urodziłam się z dużą ilością włosów, to one też są mi do czegoś potrzebne. I to jest instynkt i to jest natura. Jeśli byśmy się tylko mocno wsłuchali we własne ciało, to wydaje mi się, że byśmy lepiej słyszeli, gdzie jest ta prawda, gdzie jest ta higiena i to piękno, nie? Higieną jest na przykład moim zdaniem dbanie o siebie właśnie takie, żeby skóra na nogach nie była podrażniona i nie miała krosty tam, gdzie były włosy, no nie? Żeby nie były, że wiesz, zamiast używania potem jeszcze przecież po goleniu, oprócz tego, że samo golenie, to potem po goleniu musisz używać różnych talków, jakichś kremów i tak dalej, żeby ta skóra na przykład w pachwinach, w kroczu się nie ocierała, bo się robią oparzenia, się robią różnego rodzaju nieprzyjemne infekcje. Czy to jest higiena? To nie jest higiena. To jest działanie przeciwko ciału, które ma naturalne metody, żeby sobie poradzić właśnie z takim czymś jak ocieranie skóry i wysuszona skóra i różnego rodzaju infekcje, a my temu ciału robimy na przekór, podążając za jakimś trendem. Czy to jest mądre, czy to jest działanie dla swojego własnego dobra i czy to naprawdę jest ta higiena, czy to jest wstyd, który wszyscy po prostu epatują, żeby zakryć to, że po prostu no, ktoś nas tutaj chce zmanipulować w jakąś stronę. Może w taką stronę, żebyśmy nie czuły dobrze swoich ciał i swoich potrzeb, żebyśmy nie były przez to silniejsze, piękniejsze, mądrzejsze, stojące silnie nogami na ziemi i słuchające własnego ciała i własnego instynktu. Nasz instynkt jest jedną z najsilniejszych takich, jak to powiedzieć, energii lub takich mocy, którą mamy, która nam pozwala przetrwać i nie tylko przetrwać, ale żyć dobrze, żyć pełnią życia, żyć tak w zgodzie ze swoim ciałem, słuchać swojego ciała na przykład po to, żeby wiedzieć, że pojawia się choroba albo że coś jest po prostu nie tak. Nawet coś takiego jak krosta na nodze, to nie jest przecież rzecz, która jest nam potrzebna lub w jakiś sposób dobra, prawda? Więc jeśli byśmy tego instynktu słuchały swojego ciała, to być może bardzo wiele nieprzyjemności by nas ominęło, no nie? Ale wydaje mi się, że są energie i są pewne trendy, pewni ludzie, pewne filozofie, które nie chcą, żebyśmy my stanęły w pełni swojej mocy i słuchały swojego ciała i instynktu, nie? Tylko chcą nas jak najbardziej od tego odciągnąć. Więc trzeba się być może zastanowić, gdzie jesteśmy, no nie? Czy słuchamy czyjejś propagandy, czy jesteśmy w tej propagandzie tak mocno, że nie widzimy, że to jest po prostu tylko jeden z wielu trendów i czy tak naprawdę słuchamy siebie w tym wszystkim.
No właśnie, i kto wyznacza trendy? Trendy wyznaczają Tak. magazyny, firmy kosmetyczne, agencje marketingowe, wszyscy na tym zarabiają. Ja zrobiłam kiedyś research, niestety nie mogę go teraz przytoczyć, więc sorry, jeżeli podam złe daty, ale mniej więcej lata 50. i 60. to był taki boom na usuwanie włosów i to było po prostu w Stanach Zjednoczonych, oczywiście. Zostało to wymyślone po to, żeby firmy, które już zarabiały na facetach, którzy się golili, nagle ktoś wymyślił i słuchaj, świetnie to wymyślił, przecież dla marketingowca to jest zajebista kasiora. Ile oni mówili, jak możemy zarobić na kobietach? No facetów już przekonaliśmy, że look taki biznesowy to jest jak golą twarz, tak? Czyli jak zarobić na kobietach? A jakbyśmy ich przekonali, jakbyśmy je przekonały, żeby być bardziej sexy, kobiecymi, mają usuwać włosy na nogach. I zrobiła się właśnie cała nowa fala pod tytułem różowe żyletki i tak dalej, i tak dalej. To tak a propos trendów. Jeżeli chodzi o trend staników, to ja to też bardzo obserwuję, ze względu na to, że mój biust jakiś olbrzymi nie jest, natomiast jest wystarczająco duży, żeby przykuwać uwagę. I bardzo dawno temu, słuchając kobiet, właśnie takich jak ty wspomniałaś, lata 50, 50 lat, 60 lat, bo to jest taka silna grupa przekonana, że to, co one myślą, to, co im się wydaje, to tak faktycznie jest. No i właśnie było odnośnie tego, że ktoś mi powiedział, jeżeli nie będę nosić stanika, to mi piersi opadną. No motyw polega na tym, że ja jako nastoletnia mama, miałam 19 lat, jak się mój syn urodził, to jak zaczęłam karmić, moje piersi bardzo szybko straciły ten taki, dajmy na to, kształt. Jeżeli miałabym je ukrywać i całe życie nosić stanik, to po prostu nigdy nie byłabym naturalna, nigdy bym nie miała wolności. Jeżeli na przykład robi się za ciepło, to ja lubię ubrać stanik, bo to jest mój wybór. Zawsze chodzi tylko i wyłącznie o wybór. Natomiast jeżeli ktoś mi powie, że mam nosić stanik, bo na przykład ten biust nie jest według nich tam, gdzie powinien być, albo że jestem zbyt seksowna, albo wiesz co, powstrzymałam się, żeby to pierwszy raz powiedzieć, ale pamiętam jak jakaś krowa, bo ją tak nazwę, powiedziała kiedyś o innej kobiecie, że tylko suka nie nosi stanika. I to jest drugi raz, kiedy o tym myślę, więc daję to. Chciałabym, żeby każda kobieta, która kiedykolwiek coś takiego usłyszała albo powiedziała, ta, która powiedziała, żeby wybaczyła sobie, a ta, która to usłyszała, jak nieubieranie czegoś na nasze ciało wpływa na nasz charakter albo to, kim jesteśmy. Wiesz, ja nie będę ściemniać, ja nie jestem świętą i na pewno też pieprznęłam jakieś rzeczy, powiedziałam koleżance to czy siamto i w tym momencie, jeżeli słucha mnie jakaś koleżanka, której powiedziałam coś takiego, bo faktycznie Palian miała to do siebie, że co na języku to wyszło i mi się bardzo dużo rzeczy wydawało. I jestem bardzo inną osobą niż tą, którą byłam na przykład w podstawówce i w liceum. Wiesz, Zuza, ja pamiętam, jak w Jaworznie wracałam z podstawówki, to jest niesamowite, czyli mogłam mieć, nie wiem, 10-11 lat i szła przed nami pani, czyli to są początek lat 90. w Polsce, w Jaworznie. Szła przed nami pani, my szłyśmy 3 czy 4 dziewczynki i któraś nagle pokazała na jej nogi i ona miała rajstopy, a pod tymi rajstopami, które były takie wiesz, przeźroczyste, takich, co było wtedy takie opalone, modne w latach 90., wystawały jakieś tam włosy, nie? Było widać, że ma nieogolone nogi. I my myślałyśmy, że to, co wiemy, to jest prawda, że to jest zło, że ona powinna się golić. I znowu mówię ci, ty mi tylko wysłałaś voicemaila, nie? Palian, słuchaj, gadamy o tym. Czy byśmy na ten temat pogadały? Ja myślę, że mogłabym spokojnie książkę na ten temat napisać. Natomiast to odnośnie wstydu, to ten koleś od medytacji dynamicznej, 10 minut zostało, dziękuję. On powiedział, że trzeba bardzo uważać na społeczeństwo, bo społeczeństwo wprowadzi nas w kajdany szacunku. I ja myślę, że jak mówisz o wstydzie, to ja słyszę właśnie to, co Osho mówił, że
Ludzie będą cię zawstydzać po to, żebyś podążała za nimi. Teraz to było o społeczeństwie, ale ja myślę, że wiesz, że jak dołożymy właśnie do tego te wszystkie magazyny, które zarabiają na tych trendach, które nam mają mówić, jak mamy wyglądać, ale to wszystko chodzi o kontrolę kobiecego ciała. To jest wszystko Mhm. patriarchat. I to patriarchat to nie są tylko faceci. Patriarchat to jest ta kobieta, która to powiedziała. Patriarchat to było to, co ja jako mała dziewczynka już myślałam, że tak ma być. Nam się to wszystko tylko wydaje. Mi Mhm. chodzi o to, żeby świat dążył do tego, żebyśmy używały mniej plastiku, bo te wszystkie produkty, które nam jest powiedziane, że mamy używać, łącznie ze stanikami. Dziewczyny, chcę, żebyście wiedziały, pomyślały sobie na ten temat, że te staniki, które nosicie, które nie są bawełniane, organiczne, one są bardzo blisko tych wszystkich delikatnych części, które wychodzą na zewnątrz i do środka. Nasze glans, jak to się nazywa, Zuza, glans? Pory Wszystko skóry? pory, Czy one wszystkie no. wydalają, ale pobierają też rzeczy. Jeżeli nosisz poliester na swoich piersiach non-stop, ja znam dziewczyny, które też śpią w stanikach, jak wam wygodnie, na zdrowie, to wy ten mikroplastik cały czas wchłaniacie. Zastanówcie się tylko po prostu na tym, czy to jest na pewno to, co chcecie. Te wszystkie kremy, które wmasujecie w siebie, te wszystkie lotion. Jeżeli mówimy o higienie, to dla mnie podstawą higieny to jest organiczne, dobre, zdrowe mydło i wystarczy. Ale oczywiście Mm. zajęło mi bardzo dużo, żeby do tego wrócić. Bo co używacie, zwłaszcza jak jest w plastiku, to potem co z tym robicie? Nie tylko trujecie siebie same tym, ale trujecie tym Matkę Ziemię. Mniej plastiku i może być lepiej. Wiesz, ja sobie napisałam, tu chodzi o kontrolę. Kontrolę kobiet, kontrolę naszych portfeli i Mhm. patriarchat. Na koniec chciałabym tylko dodać a propos tych patriarchatu kobiet. Jak zaczęłam jeździć na kongresy kobiet do Polski i jak zaczęłam robić warsztaty kobiety świadomej i słuchać, co kobiety mówią na kręgach kobiet, to zdałam sobie sprawę z tego, że to, co wychodzi często, gęsto, właśnie taka krytyka odnośnie tych braku stanika, to jest nic w porównaniu z tym, jak okrutne kobiety są dla siebie same. Jesteśmy okrutne dla siebie nawzajem, ale dopiero jak kobiety zaczęły się przede mną otwierać i zaczęły mi mówić, ja mówię, pokochaj siebie, a one do mnie, Poli, co ty ja siebie nawet nie lubię. I zaczęły mi robić listę, czego nie lubią. Potem razem płakałyśmy bardzo często. Ja zdałam sobie sprawę z tego, Jezus, ja myślałam, że one są takie straszne dla innych ludzi, a one nie znoszą siebie. I Mm. 26 maja przy okazji Dnia Matki znalazłam na Instagramie taki piękny cytat. Uważaj, jak mówisz do córki, bo twoje słowa staną się dla niej wewnętrznym głosem. Tak. I ja myślę, że jak otworzyłyśmy Pandorę, to ja ze swoimi darami, ty ze swoimi darami, mamy tutaj przestrzeń do tego, żeby właśnie te wewnętrzne głosy, które nas tak kontrolują, sabotażują, sprawiają nam przykrość, które są taką wyskocznią do tego, żeby właśnie powiedzieć coś okropnego do innej kobiety, jak to ugoić. Mhm. I ja bym chciała, żebyśmy w tej grupie właśnie Kobieta Świadoma, Kobietą Spełnioną stworzyły taką przestrzeń samoakceptacji, wspierania siebie, bo idzie lato, będziemy wychodzić, takie owłosione albo nie, w stanikach albo nie i stwórzmy tą przestrzeń, bo to od nas Mhm. zależy. Mhm. I oczywiście mogłabym jeszcze gadać przez 2 godziny, ale ja już teraz zamknę i zostawiam Tobie 5 minut. No tak, właśnie tak, żeby podsumować, mi się wydaje, że jak pojawiają się takie myśli, jak pojawiają się nawet słowa dla kobiet, które takie coś, nie wiem, potrzebują powiedzieć z jakiegoś powodu, albo już powiedziały, bo wypłynęło słowa krytyki, słowa higiena, czyli tak naprawdę wstyd, słowa, które powodują, że druga kobieta zamyka się i kuli się pod wpływem tych słów być może, bo te słowa ranią, bo te słowa oceniają i przede wszystkim narzucają
sposób myślenia jednej osobie, drugiej osobie, tak? To trzeba się, wydaje mi się, dobrze jest się w tym momencie zastanowić, dlaczego. Dlaczego ja to mówię, dlaczego w ogóle ten program w naszym społeczeństwie istnieje. Mówiłaś, bardzo fajny cytat przytoczyłaś, że to jest przecież po to, żeby zmanipulować i żeby ludzie podążali w pewnym kierunku, tak? Czyli to jest po prostu manipulacja, to jest przekierowanie naszej uwagi i naszej energii w jakąś stronę, w jakiejś osoby, w jakiejś stronę jakiejś filozofii, jakiejś propagandy, jakiegoś systemu. A ta cała nasza uwaga, nasza energia mogłaby być dla nas, tak? Dla naszej świadomości, dla naszego rozwoju i dla naszego zrozumienia, po co, dlaczego. Więc zawsze po prostu wydaje mi się dobrze zadać pytanie, dlaczego ja to mówię, skąd się to w ogóle bierze. No, nie? No a drugi temat to jest tak, czy rzeczywiście potrzebujemy narzucać nasz sposób myślenia drugiej osobie. Jeśli ja tak bardzo potrzebuję się golić, pomijam już właśnie te pytania, po co, dlaczego, to czy druga osoba, która wygląda inaczej, która ma włosy, która nie goli, czy nie ma prawo tak samo istnieć i czy jakie ja mam prawo mówienia tej drugiej osobie, że coś jest nie tak? Czy ja powiem, że to jest higiena, czy ja powiem, że to jest brzydkie, czy ja powiem cokolwiek. Jeśli nawet tak myślę, to czy ja mam prawo takie coś wyrażać drugiej osobie? Czy to jest potrzebne? Czy to komuś pomaga w żaden sposób? Czy to komuś, nie wiem, w jakiś sposób kogoś wspiera? Czy to jest w ogóle wspierające? Nie jest wspierające, nie? To jest, mówimy to i to wypływa i to powoduje tylko i wyłącznie kulenie się, ból, i szczególnie u młodych kobiet, jak się mówi takie coś na przykład swoim córkom albo jakimś innym młodszym kobietom, to powoduje tylko większe kompleksy i odwrócenie się od swojej mocy. Czy tego chcemy, czy robienie tego drugiej kobiecie jest to, czego chcemy, no nie? Czy nie chcemy razem wszystkie stanąć w mocy i wspierać się? To jest właśnie taki wybór, który dobrze jest się nad nim się zastanowić, no nie? I który zawsze mamy przed powiedzeniem czegokolwiek, komukolwiek, no nie? Więc tak, wsparcie i kobiecość, taka wspierająca kobiecość. Wydaje mi się, fajnie było taką przestrzeń stworzyć, nie? Czy na naszej grupie, czy gdziekolwiek indziej naokoło nas. Wszędzie. Wszędzie, dokładnie. No. Na końcówkę końcówki chciałabym przytoczyć cytat, który bardzo mną poruszył i to cudownie. On do mnie przyszedł jeszcze w ogóle przed Twoją wiadomością głosową. Piosenkarka Abigail Bankson, ona jakiś czas temu miała wywiad dla takiego portalu Style Like You. To wszystko jest po angielsku, ale bardzo polecam, dlatego że to jest takie właśnie wzmacniające. Tam są osoby o pochodzeniu z różnych kultur, osoby o różnych kształtach, no po prostu i ludzie opowiadają o tym, co ich wzmacnia. I taki cytat, który ona podała, ja go właśnie wykorzystałam między innymi do promowania naszego wideo, pozwoliłam sobie przetłumaczyć jako: moje ciało nie jest przedmiotem do oglądania. Moje ciało to moment do odczuwania. Mhm. Tak. Nigdy w życiu nie Pięknie. myślałam o swoim ciele jako o momencie. A tak jest. Mamy je Tak. tylko na moment, jesteśmy w nim tylko na moment i to, jakie ono teraz jest, to też jest tylko przez moment. I też ważniejsze jest to, jak my się z nim czujemy, a nie to, jak ono wygląda na zewnątrz, nie? Tak, to jest to Najważniejsze wszystko chyba. male gazing, czyli to, jak Tak. się faceci na nas gapią. Tak jak mówię, no ja napisałam całą rozprawkę. Bardzo nie wiem, czy po prostu będziemy kontynuować na tych jako buszujący w duchowości, czy wyjdzie to inaczej. Natomiast Zuza, bardzo dziękuję Ci za tą inspirację i no i co? Less than a minute. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchają, wysłuchają w przyszłości i będą dalej słuchać. Czekajcie na następne odcinki, zawsze kontrowersyjne tematy. Także Będziemy w czerwcu. zapraszamy. Tak Będziemy jest. jak mamy być. Zuza, wszystkiego Do najlepszego. zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa. Cześć.